Na Rosję. No jak na Rosję? Przecież tam nic teraz nigdy się nie jeździ, nie? No, jeździ się jak jeździło, tylko się przeładowuje do białoruskich ciężarówek. Teraz wyglądam jak nauczycielka. Siadaj, pała! Co tu się zwaliło, powiem wam to szczerze, nie wiem. Policjant szedł, kazał mi się przesiąść tam, włożył kartę do tachografu. Dzień dobry. Będzie teraz malowanie się. To, co wam ostatnio polecałam, to jest maść na oczy, ale pod oczy. Taka apteczna. Oczy po całym tygodniu pracy będą zadowolone. Mam tutaj espresso cappuccino. Nie, Freddo cappuccino. Spróbujmy. Nie wiem jak oni to robią, ale ja to bardzo lubię. To trzeba by było też pomieszać ze mną. To jest po prostu bardzo dobre. Pan był bardzo zdziwiony, że nie chce żadnego syropu, ale jak widzę takie kawy z syropami, to myślę, że to jest w ogóle nie kawa. Kurczę, jak to wymieszać? No troszkę. Ale jednak wolę zwykłe. Espresso Freddo. Mieszaj się. I co ciekawe, właśnie tutaj zawsze jest taka cienka słomka. Dobra, chociaż ja lubię proste smaki. I w Polsce tego w ogóle nigdzie nie ma, wiecie? Nigdzie. Ale ja już obczaiłam maszynę tego i wiecie, sobie sama będę mogła robić. Bo tutaj był telefon, nagrywam story. Więc jeżeli przypadkiem nie siedzicie na Instagramie, no to lepiej śledźcie. I pamiętajcie, że oto tutaj to jest mój oficjalny Instagram. Nie mylcie z żadnymi innymi. Ja nie mam żadnych prywatnych Instagramów, żadnych. Jak ktoś sobie myśli, że jak ja piszę, jakieś konto do niego piszę i mówi, że tam jest dużo ludzi i tu bym chciała kogoś bliskiego sobie znaleźć, to jest fałsz, który ma na celu wyciągnięcie kasy. A to jest mój oficjalny TikTok, tutaj, zapisać, zrobić screena, a to jest mój oficjalny, Instagram już był, to teraz LinkedIn i Facebook. I nie ma żadnych innych kont. Nie ma mnie na Telegramie, do nikogo nie piszę na WhatsAppie. Więc... Kto się dał złapać, to mi jest bardzo przykro, ale już kiedyś tłumaczyłam dlaczego. Czemu ja w ogóle nie mam mikrofona. W ogóle coś się stało z tym jednym mikrofonem, jak wyciągam. Świeci na niebiesko i go nie widać tutaj, więc wygląda na to, że trzeba go, że jakoś go rozłączył, wtedy jak wpadł w kałużę. Trzeba go połączyć, ale drugi działa, więc na razie po prostu zostajemy z tym drugim. Nowy świat dobrego dźwięku. Dobrze. Już wam tłumaczyłam raz, dlaczego ja to tak robię. Jeden jest za jasny, drugi jest za ciemny. Dopiero razem są dobre. Trochę jest, powiem wam, przypał, bo się umówiłam z tą dziewczyną od winnicy. Okazało się w ogóle, że w ten weekend i coś mi się, wiecie, wczoraj już zmęczony, napisałam, że mam 3,5 godziny jazdy, sobie policzyłam, patrząc na nawigację, a nie pomyślałam, że jak jadę godzinę, też będzie 2,5 godziny, a nie 3,5 godziny. I ona napisała, że ona tam może być najszybciej o 11:30. I powiem wam szczerze, że trochę lipa, bo ja bym mogła być już i o 10:30. No i tak, chciałam jak najszybciej dzisiaj wyjechać, znaczy najszybciej, bez takiego puszowania siebie. I widzicie, jak sobie zrobiłam. Umówiłam się na wino, na odbiór wina i teraz muszę czekać na nich, co się przynajmniej pomaluje. Napisałam jej, o której rzeczywiście najszybciej teraz może być, bo to wczoraj wieczorem pisałyśmy. A jeszcze mi nie odpisała. Zobaczymy, może coś wykombinuję. Znaczy w Bułgarii nie staniemy jeszcze na jakieś zakupy, bym chciała z jednej strony kupić sobie jakiegoś tam warzywa, jakiegoś tam brokuła lub coś w tym stylu. Właśnie, ja chyba dzisiaj sobie wyciągnę, myślę, że tak, wyciągnę dzisiaj sobie łososia. Nie, fajnie by było mieć do tego łososia jakiegoś właśnie brokuła, ale z drugiej strony tutaj w takim sklepie przydrożnym będą takie rzeczy, to nie wiem, typowo świeże, mogło nie być. Tutaj chyba na Sofii jest na tym kawałku jest autostrada, jakiś zakaz taki, nie? Mi się zdaje godzinowy w sobotę. To i nie dziwne. Was to dziwi, że taka ciemna kreska i tak się rozblendowywuje, że jej praktycznie już tak w sumie później nie widać, w sensie, że nie jest czarna, mnie to zawsze dziwiło. Jak to dziewczyny robią, że dają takie ciemne coś, a później to w sumie wychodzi całkiem jasne. I patrzcie, tak to się dzieje, teraz już wiem. Teraz się czuję jak taka modowa influencerka. Tu mam swoje cappuccino, espresso, nie, cappuccino frappe. Tu się makiruję. A jak ja czasami widzę, jak Amerykanie piją kawę, to ja po prostu dołączam się do tych komentarzy, że jestem za bardzo europejska na to, żeby w ogóle móc na to patrzeć. Tak dużo syropów i tak dużo cukru i karmelu i wszystkiego i Boże jeszcze mleka i jeszcze śmietany. To jest straszne, jak takie coś można pić.
To jest cukrzyca. Dobra, to już nie będzie używane. Mam jeszcze kilka czystych. Żebyście sobie nie myśleli, że cały czas będę używać jednego. To już jest drugie zużyte tej trasy, jakby co. To się nazywa bardzo profesjonalne malowanie brwi. Na pewno się dziewczyny tutaj ze mną zgodzą. I co tu jeszcze możemy zrobić? Możemy dać nawet tusz do rzęs od święta, od soboty. Tak zróbmy. Starczy. W związku z tym, że idą święta, to damy sobie jeszcze cień troszeczkę. Wy nie będziecie widzieć, ale ja będę widzieć, że to się błyszczy. Że coś z tymi ustami bladymi trzeba zrobić. To sobie zamalowałam. Tylko co? Ta kratka się zdaje być jasna, jak się pomaluje, to za chwilę się robi ciemno. No dobrze, chyba już mogę powiedzieć, że to jest wszystko tego makijażu. Patrzę na tych kierowców, co tutaj przyjeżdżają, to rzeczywiście powiem wam, że te statystyki, co podaje Iru, to ja je widzę na drodze, nie? Sami starsi kierowcy. A z drugiej strony, jak tu młodych namawiać do takiego zawodu? Ale to też tak sobie czasami myślę, że z jednej strony jak tu namawiać, ale z drugiej strony przecież raz, że człowiek nie musi robić tego przez całe życie, a dwa, że sam tyle robi i w sumie wcale się to życie tak źle nie potoczyło. Czasami jest ciężko, ale gdzie nie jest ciężko? To ja bym chyba jednak młodych namawiała. Pójść, pojeździć, zarobić sobie pieniądze, kilka lat, zainwestować w coś. No i co? Ja tak myślę. Powoli się zbieramy, jedziemy. No dobra, rozpoczynamy tachon. A wczoraj wam mówiłam o tym, że tam generalnie Volvi nie rozpoznał tej pauzy zielonej, jednak rozpoznał, chociaż tutaj właśnie zaliczył jako 9, tak pokazywał. Natomiast tam, gdzie on pokazuje takie kropki, gdzie 3 kropki to jest właśnie 3 dziewiątki, to tam właśnie tej kropki nie było i było uznane jako generalnie 11, więc ciekawostka. To jedźmy. Taka granica teraz. Pamiętacie, jak to było? Jak to się latało gdzieś? To tu, to tam. Teraz nic, bezrobotni celnicy. Co to jest też parking jeszcze na prawo? Nie widzę tam jakoś. Zobaczymy jeszcze jak na bułgarskiej stronie. Zimno mi tu. No, ciekawe, że Volvo sobie podniósł Ośka. No to jak dobrze. No pasuje. Musimy tą prawą, tak? Warum? Ciężko mi wierzyć, że ta dezynfekcja to będzie działać. O, działa. Oczywiście. Szukam, gdzie ten tir szukam i dopiero teraz widzę, że na wprost, no. No, Ewa już na zielono świeci. Już jest dobrze. Tu można kupować goszenki. Jak widzicie, można stawać. Nikt nie ma z tym problemu. A tutaj ciężarówka stoi. No dobrze, jedziemy. Zajedziemy, na którym zajedziemy.
No słuchajcie, jest Kresna i jest Polish Shop. I dzisiaj zrobimy zakupy w polskim sklepie w Bułgarii. I jest tutaj duża zatoczka ciężarówek po drugiej stronie, więc musimy kupić wodę. O, jest cebula. I tak to wygląda. O, tutaj. Ja tu zostajecie, a ja... Ida! Patrzcie, co jest. I słonina, sałatki. Takie rzeczy. Teraz już rozumiem, tu można wszystko kupić. No co oni tu jeżdżą? Jaja, ryba. No, to teraz ja rozumiem, czemu tu kierowcy jeżdżą. To takie rzeczy. Jak tak głupio, wiecie, kręcić. To słodycze. Hop, hop, hop. Bułgarskie słodycze nie są za dobre. W sensie takie wszystko jest bardzo niby czekoladowe, ale jest tak naprawdę jak produkt czekoladowy. O, co to kurde nie ma? To jest wszystko. Może tu pani zakupiła sobie. Nie mam zabójczyni. I opakowanie jednorazowe. Święte rzeczy. O, garnki. O, miski. A ja bym sobie kupiła taką bułgarską miskę. Patrzcie, ona jest do pieczenia, ale co to? Ciężka strasznie. No. Talerze ładne. Ciekawe rzeczy. O, deski są. To jest wszystko. O! A to do wina. Takie coś. A dobra, ale chciałam sobie tylko warzywa. Dobry. To słodyczy dużo. Nie, dużo nie wolno. No. To jest tutaj. Kartą można płacić, czy nie? Gotówkę, karta nie może. Okej. A euro? Euro okej. To ja też idę. Euro przechodzi. I teraz się przydadzą pieniądze z kurtki LKW Walter. Mam nadzieję, że ich nie wyciągnęłam. 10 euro starczy, nie? No dobra, wezmę 20. Na wszelki wypadek. Dobry. Daj proszę. Tutaj masz euro, no nie? Tak, euro, no. 9 euro i 20 centa. O, sam raz. Dziękuję. Cenię. No dobrze, nie wiem, czy coś tam słychać było, czy nie. Widzicie, coś tam trochę mamy, trochę nie mamy. Się spodziewałam, że w takiej miejscowości to nie jest miejsce na brukuły świeże warzywa. No ale cieszę się, że mamy wodę. Mamy też banany, więc jak widzicie, to jest sklep, w którym kupicie bardzo dużo. I prezenty na święta też by się tutaj od biedy dało kupić. I byłoby egzotyczne, natomiast tak powiedziałam, że po prostu każdy, kto sobie tam narzeka bardzo mocno na Unię, no to powinien przyjechać przez tą Rumunię taką właśnie tutaj, nie turystyczną, tylko tą taką prawdziwą, normalną. I żeby trzeba chyba zobaczyć tą biedę tutaj i to taką
to brzemię ciężkiego życia na twarzach ludzi. To tak jak się dawniej, pamiętam jak jeździłam na busach do Anglii, to się słyszało od Anglików, że ci Polacy zawsze takie mają smutne miny albo wkurzone i że się nie uśmiechają na ulicach i tak dalej, i tak dalej. I teraz się pewnie to troszeczkę zmieniło, natomiast ewidentnie jest to takie pokłosie ciężkiego życia przez wiele, wiele lat. Pierwsza wojna, tyle agresji, tyle nieszczęść, tyle tragedii, tyle śmierci, tyle walki o przetrwanie. Takie nieludzkie po prostu. I tak z pokolenia na pokolenie. Ile tu jest garnków. To jest raz. I to tak jednak, żeby to zaleczyć, to potrzeba dobrego życia, nie? Żeby zapomnieć o tych takich złych czasach. A jak zapomnieć złe czasy, jak one są w rodzinach od pokoleń? Jak od dziecka się nie opowiada o Mikołaju i o fajnych wakacjach, tylko się opowiada o tym, jak się głodowało na Syberii, o tym, jak kogoś tam zabili, Nie ma jakiegoś takiego... O, tu są warzywa, ale patrzę, też nie ma ogórki takie tam. No mniejsze z tym, ale ta Kresna to jest miejsce na zakupy, zdecydowanie na jedzenie. No więc to w nas jest. I pomimo tego, że wygasa z pokolenia na pokolenie, to jednak cały czas jeszcze jest. Natomiast wydaje się, że w nas jest, ale jak się popatrzy tutaj właśnie na te bułgarskie twarze, mieszkających lokalnie, w takich ciężkich warunkach, wystarczy popatrzeć, jak to wszystko tutaj wygląda dookoła, no to po prostu widać, że my Polacy zrobiliśmy gigantyczny progres. Odkąd weszliśmy do Unii, odkąd wiadomo, że to nie jest tak, że Unia nam dała pieniądze i my się staliśmy bogatsi, tylko my po prostu wypracowaliśmy to naszymi ręcami za granicą, śpiąc w przyczepach kempingowych, w autach i oszczędzając każdy grosz. Jedząc zupki chińskie przez wiele lat, natomiast jednak progres jest. Progres jest gigantyczny. I tutaj zawsze strasznie szkoda kobiet. Te kobiety po prostu widać, jakie one są tutaj umęczone, jakie one są tutaj orobione, jakie one tutaj są po prostu takie robotnice, nie? Takie robotnice, a ci mężczyźni to z kolei też widać, że wkręceni w jakiś taki, nie wiem, wkręceni w taki obraz mężczyzny z czasów Związku Radzieckiego, że ma być zawadiaka, waleczny i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście całe mnóstwo alkoholu, bo wiadomo, że pijanymi ludźmi się fajnie steruje i jeszcze są uzależnieni do tego. No więc to po prostu alkohol, nieszczęście, jakaś przemoc, bieda. Dużo Bułgarów mi się wydaje, że też wyjechało. Tak się gdzieś tutaj czasami rozmawia z kierowcami, którzy mówią, co rozmawiają z Bułgarami jeszcze, to mówią, że no jednak po prostu większość wyjechało, gdzieś tam pracuje sobie na zachodzie. A ci, którzy stali, no to po prostu no, mają biednie, niestety biednie. Czeka, rzeki zalane. W sensie, jak rzeki mogą być zalane, w sensie rozlane jeszcze dodatkowo. I co ciekawe, to widać, że na przykład Rumunia troszeczkę więcej inwestuje. Pewnie tych pieniędzy, które zarabiają gdzieś tam ludzie na zachodzie, to w sumie tak w Polsce, nie? Myśmy wyjechali. No ale większość z nas w sumie to raczej inwestowała w Polsce. Czy to w mieszkania, czy to w domy, czy wróciła i założyła jakieś firmy. Natomiast i to w Rumunii tak samo widać, a w Bułgarii, przynajmniej tutaj na tej trasie, przy tej trasie, a jednak to Bułgaria na wskroś przyjechana, no to tego nie widać akurat. Więc fajnie, że się infrastruktura poprawia. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że granice się otworzyły i teraz choćby do Grecji może się zwiększyć eksport, może się zwiększyć import, bo jednak teraz wielu kierowców będzie bardziej otwartych na to, żeby tutaj jeździć, kierowców, firm, tak samo jak wiecie ja. Przedtem tutaj pojechałam sobie w jakimś sensie turystycznie dla rozpoznania tematu, żeby wiedzieć, jak tutaj jest. Ale częściej nie jeździłam, a teraz jak już nie ma kolejek na granicach, no to popatrzcie, że już sobie też sama tutaj jadę i podoba mi się. Pomimo tego, że ta droga od Sofii na północ ciężka jest, Rumunia w połowie też jest ciężka do przejechania, no ale Bułgaria chyba najgorsza jeszcze. Natomiast te drogi się tutaj budują, więc naprawdę życzę Bułgarii, żeby się szybko, fajnie rozwijała i żeby ludzie mogli być tutaj też na miejscu, żyć w swoim kraju szczęśliwej, bardziej bogato, żeby mogli być u siebie. Bo to jest duży skarb, mi się zdaje, wielkie szczęście, jak człowiek może żyć w spokoju. Już nie mówię o tym, że jakoś bogato, nie? Ale po prostu żyć w spokoju, tak żeby nie liczył w połowie miesiąca, że już nie ma żadnych pieniędzy i się zastanawiał, jak dotrwać do końca miesiąca.
tylko po prostu, żeby wystarczało z miesiąca do miesiąca, żeby mieli w czym, gdzie mieszkać bezpiecznie, żeby dzieci mogły się uczyć, miały jakąś perspektywę rozwoju i życia. To jest dużo, bardzo dużo, jak tak człowiek może w życiu mieć, a nie musi być na migracji. Z tego wszystkim życzę Wam, żebyście mogli po prostu żyć, pracować i być szczęśliwymi w kraju, w którym się urodziliście, żebyście byli bezpieczni i nie musieli na całe życie gdzieś tam emigrować, mieszkać po kątach, mieszkać po dziurach, pracować za pół stawki przeciętnego pracownika lokalnego w kraju, w którym pracujecie tylko dlatego, że nie jesteście u siebie. A to i tak wciąż jest dalej dużo lepiej niż w waszym kraju. Więc to by był dobry świat. No a póki co dalej jedziemy przez Bułgarię. Widzicie, tu są takie znaki, że dawniej nawigacje sobie z takimi znakami nie radziły. Czy tutaj widzicie? Z daleka po prostu przede wszystkim jest 12 ton, nie? Ale teraz już ze sztuczną inteligencją to już widać, że Navi sobie radzi. Gdzie jest progres? Czy to by było miejsce na zdjęcie? Może troszkę tak. A może innym razem. No, jakieś tutaj widać pokłosie tych deszczu. No i zjeżdżamy po wino. Jesteśmy w Sofii. Sofia ma ring. I troszkę dziurawy chwilami, ale generalnie jest ring. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś staliśmy tutaj na weekend właśnie. To będzie teraz gdzieś tutaj. Ten parking. Tutaj są... Tutaj na prawo. I tu ma bardzo dobra restauracja, pamiętam. Jak można, to nie będziemy tam zajeżdżać, bo tam jest dużo. Wyślę zdjęcie dziewczyna. Powiedziała, że się postara być na 11. Wiedziała, myślę, że patrzyła na mnie na profil. Dobra, wyjdę na zewnątrz, bo może nie szczai. Spoza transportu człowiek to może trzeba raczej pokazać, jak wygląda ciężarówka od tyłu. Nie zastanawiam po prostu. Pięknie, fajnie, że się udało. Oj. Co tu nie mam? Co ja tutaj nie mam? Bardzo fajnie, bo z płatnością się okazało tak, że ja oczywiście mówiłam, że nie będę mieli gotówki, a powiedzieli, że jakoś to zrobią i się okazało właśnie, że zrobili tak, że wygenerowali taki jakby QR kod. Nie taki jakby, tylko po prostu QR kod. I normalnie ja po prostu zrobiłam zdjęcie, przekierowała do płatności. Apple Pay od razu, raz, dwa, po prostu te szybkie płatności teraz naprawdę ułatwiają handel. A się dowiedziałam właśnie, że teraz w ten weekend jest jakieś wielkie smakowanie wina w Sofii, więc oni właśnie tutaj z tej winnicy byli
Sofii właśnie dlatego, bo tak normalnie to oni bardziej są koło Wratcy. No to jedziemy, proszę Państwa. No i niestety to już jest koniec dobrej drogi. Teraz wjeżdżamy w taki gorszy odcinek całej trasy. Całe szczęście teraz już nie zjeżdża tak dawniej gdzieś tam od Sofii do tej Wratcy. To też było jakieś jeżdżenie pod jachtami, pamiętacie? Wysokie rzeczy. Pamiętam, jak tutaj gotowałam obiad na poboczu i mi wylał się garnek z sosem pomidorowym, z mięsem i też z kurkumą i dał mi fotel, pas, chodnik. Pamiętam to. Właśnie minęliśmy już tą taką restaurację, wielki parking na obwodnicy Wratca. I to jest po prostu granica dobrej drogi. Także wiecie, już teraz jedziemy dziurami. Mamy 160 km do Widynia. Widyń to jest miasto na granicy bułgarsko-rumuńskiej. No i teraz to już będzie takie prawie 3 godziny właśnie tłuczenia się po dziurach. Później w Rumunii się będziemy tłuc po dziurach. A teraz na razie bułgarskie dziury. No jest prawie 4 godziny jazdy. Ja bym chciała wyjechać 4,20. Tutaj na tym odcinku Widyń-Montana jest bardzo dużo zatoczek, więc bez problemu zrobię pauzę. Teraz oczywiście, widzicie, i oczywiście mi pauza wyjdzie między Widyniem a Montaną. Jak już 2 razy słyszałam od kierowców, że na tym odcinku właśnie kradną, nawet na zatoczkach paliwo. Ale zakładam, że nie w biały dzień, tylko w nocy, po zmierzchu. Więc mamy 30 minut wykręcenia pauzy, więc coś tam sobie odgrzeję. Jednak dzisiaj łososia zapomniałam wyciągnąć z zamrażarki. Więc dzisiaj łososia nie będzie, dzisiaj będzie jeszcze jakaś zupa. Więc sobie odgrzeję, zjem i w sumie może nawet lepiej, będzie szybciej. No i teraz już naprawdę 50 na godzinę, nawet teraz 45 jadę. Przede mną ruch też tak jest, nie to jest tak, że ja zamulam. Pół godziny i pauza, maksymalnie pół godziny. Co ja mówię, na 4,30 będziemy jechać. Ale 4,25 tak. Dobrze, mamy już 4,25, szukamy miejsca i teraz tak już od 5 minut szukam, jak akurat żadnego nie ma. A to znaczy, że za chwilę się pojawi. Musimy znaleźć takie miejsce, na którym nie będzie stała żadna dziewczyna. To wróży kłopoty. Oho. No, tutaj takie rzeczy się jeszcze zdarzają.
ani jednej zatoczki teraz. Tu jest stacja benzynowa, ale taka malusieńka. Czy to mogłam stanąć? Widzicie, kiepsko wygląda. Szlaman. Ale w sumie tu mogą. No dobrze, to może będzie bezpiecznie, nie? Uważacie? Tylko może się wyprostuję w sumie, żebym widziała cały zestaw. O. Nagadali mi, że tutaj kradną i teraz... O, dobra, pojechała osobówka. Tak widziałam, że tam osobówka stała, nie? I tak patrzę, kurczę, gasić auto czy nie? Trzeba być gotowym, żeby uciekać w razie czego. No ale na szczęście odjechała, więc teraz już się będę czuć bezpiecznie, więc robimy jedzenie. Kładę bułgarskie banany. Co by tu dzisiaj zjeść? Dzisiaj zjemy znowu jakąś zupę dla odmiany. A już dobra, ta dyniowa była dobra, to sobie tu wszystkiego nie pozamrażam. To dzisiaj skontynuujemy dyniową i banany schowamy do lodówki, bo są takie dosyć mocno dojrzałe, żeby nie przejrzały. Może tak sobie... O! Teraz się da. Czy ją zamroziłam? Bo jest taka... Zobaczymy. O nie, nie jest zamarznięta, więc jest ok. W każdym razie od mojej kuchenki znowu czuć trochę gazem, to ona wchodzi w tryb już podejrzanej. Czy to nie jest ta... Nie, to nie jest ta nowa, to jest stara. Albo nie, to jest ta nowa może. No już sobie nie. Moja bluzka tam wisi. Mówiłam, stary szofer, tylko jeszcze teraz kiełbasy brakuje. Jeszcze przyjdzie kilka tras i zobaczycie, jak tutaj jaka kiełbasa suszona będzie wisieć. Zobaczycie. O, jest przyszedł. Dwa psy. Biedne pieski. On po prostu może rzuca z mojego biurska. O. Ja zjem zupę, a one zjedzą. Nie, sobie już się pożarły. Gorące jeszcze do tego jest. Widzicie? Podgrzało się na złość. Coś im tam wyciągnę. Pokażę wam pieska. Oj, kurczę, ciepałam. Jest mięsko. O, nie kłócą się, to będzie dobrze, można karmić. Tylko nie mówcie mamie, bo mama mi to mięso robiła. Jeden słoik mi dam, tylko jeden słoik. Tu mam za dużo. Zajtuję z biednymi zwierzętami. Chodźcie, pieski. Dobra, będziemy smakować. Ale mówię wam, żeby nikt mamie nie mówił. Jeden słoik tylko max. Niestety zimno, ale pieski, pieski! No chodźcie. Gdzie jest drugi? Biedne pieski. No nie bój się, nie bój. No jedzcie, jedzcie, nie bójcie się. Nie bójcie się, pieski. Zjedzcie, zjedzcie. Jeszcze coś tu jest. I to już jest ostatnia porcja. No. Takie są te pieski z twarzy. Piesek. Oj, to suka jeszcze, widzicie? No tamten taki. Okej, tak. Boją się, biedne, boją.
Nie wiem, czemu o tym nie pomyślałam, ale myślę, że jak się tutaj jedzie na te dzikie kraje, a ktoś chce pomóc tym zwierzątkom, to wydaje mi się, że pewnie można by było wozić jakąś karmę. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Mia Taichi.